Pan trochę tak nieufnie, ostatni rozmówca, do tematu aplikacji podchodzi. My teraz postaramy się Państwu rozjaśnić nieco tematykę. A to za sprawą... Kto zrobi to lepiej, prawda, niż nasz gość? Tak, niż nasz gość Jakub Klementewicz. Dobrze? Tak, dobrze. Z Wochynia, który ma powody do dumy. A dlaczego? Cześć Kuba, witamy. Witam. Proszę Państwa, 18 lat ma nasz gość i od ilu lat tworzy aplikacje i programy komputerowe? No, programowaniem zajmuję się dokładnie od 10 roku życia, czyli już w tym roku wybija taka 8. rocznica. Skąd ty miałeś wiedzę, mając 10 lat, jak tworzyć aplikacje, jak robić programy komputerowe? Tak naprawdę to zapytałem się mojego taty, jak tworzy się gry komputerowe, bo nimi byłem zafascynowanym od dziecka, prawda? Zawsze ten taki wirtualny świat fascynował mnie, takie szerokie możliwości, to co da się zrobić, to co nie jest możliwe w naszym świecie, a jest możliwe tam. I zapytałem się, tato, jak się takie gry tworzy? No i tata powiedział mi, że pracują nad tym zespoły ludzi, którzy programują, tworzą muzykę, grafikę. Dodatkowo są różnego rodzaju scenarzyści, którzy po prostu projektują tą grę i ją tworzą. I zacząłem wtedy szukać informacji na internecie, po prostu wpisując, jak tworzy się gry, aż natrafiłem na strony, które przekierowały mnie do kupienia pierwszej książki. I tak to się wszystko zaczęło. Kuba, ty już wtedy podejrzewałeś, przeczuwałeś, że to może być twój pomysł na życie, twoja droga życiowa, zawodowa, czyli tworzenie aplikacji, czyli pisanie programów komputerowych? Wtedy jeszcze nie wiedziałem dokładnie co, bo wahałem się między programowaniem, grafiką, a różnego rodzaju tworzeniem takich bardziej aplikacji, powiedzmy, matematycznych czy fizycznych, ale wiedziałem, że moje życie jest ukierunkowane właśnie w stronę komputerów i technologii. No to teraz chyba najważniejsza informacja, bo ludzi tworzących aplikacje i programy komputerowe, umówmy się, jest sporo. Ale firma Microsoft, to w ogóle przegiganci, zwrócili uwagę na Kubę, na to, co robi Kuba, i Kuba z firmą rozpocznie współpracę. O tym wielu programistów może tylko pomarzyć. No, jest to ogromna szansa dla mnie i jest to taka wspaniałe takie wyróżnienie, wspaniała rzecz, która mnie spotkała, i wielkie szczęście podczas właśnie konkursu Geniusz IT, który był organizowany w Nowym Sączu. Ja brałem udział i zająłem 2. miejsce w tym konkursie, i również podczas tego jednego z wystąpień, przemówienia, referatu, zostałem po prostu zaproszony przez pana reprezentanta firmy Microsoft. Kiedy rozmawiam ze znajomymi, kiedy rozmawiam z bliskimi, wiele osób mówi, a mogłem się zająć programowaniem, mogłem się technologią IT zająć, bo to ma przyszłość. I chyba rzeczywiście to ma przyszłość, bo wydaje mi się, że z takimi umiejętnościami, z takimi możliwościami, to nie ty szukasz pracy, tylko praca szuka ciebie. Zapotrzebowanie na rynku jest ogromne, a świat rozwija się tak dynamicznie, że praktycznie każdego dnia wchodzi coś nowego na rynek i coś, co potrzebuje ludzi do obsługi, więc tutaj ten sektor, branża IT jest tak dynamiczny, rozwija się z dnia na dzień, więc pracy potrzeba, a ludzi ciągle brakuje. A skąd aplikacja? Znaczy w ogóle ile programów stworzyłeś? Pamiętasz swoją pierwszą aplikację? Pamiętam swoją pierwszą aplikację, i taką pierwszą aplikacją, która powiedzmy wyszła spoza mojego komputera, była aplikacja służąca do zliczania punktów podczas olimpiady sportowej w mojej szkole, w gimnazjum, stworzona dla WF-istów. Natomiast taką pierwszą aplikacją, która powiedzmy wyszła na świat, był Fizykulator, i była to aplikacja, do której stworzenia nakłonili mnie znajomi, bo powiedzieli, że nasze sprawdziany z fizyki, kartkówki są trudne, zadania z pracy domowej są trudne i przydałoby się coś, co w tym by pomogło. Kuba, to jeszcze krótko na koniec, bo kierownik produkcji wysyła pod moim adresem pogróżki. Krótko jeszcze na koniec, z której aplikacji, z którego programu jesteś najbardziej dumny z tych stworzonych przez siebie? Najbardziej dumny jestem z aplikacji pomocniczek, czyli tej służącej do wykonywania zadań z matematyki i fizyki, która rozeszła się po kraju, z której korzystają już tysiące osób. Jest to coś, co pomaga innym ludziom i im służy. Kuba Klementewicz, niezwykle uzdolniony młody człowiek, 18-letni, tak? Tak. 18 lat ma Kuba i cała kariera jeszcze przed nim, i już najwięksi na świecie się o niego biją. Można? Można. Z niewielkiego Wochynia, prawda? Dokładnie. Kuba, dalszych sukcesów, powodzenia życzymy. Będziemy z uwagą przyglądać się, jak rozwija się twoja kariera, i mam nadzieję, że jak już będziesz jeszcze bardziej sławniejszy, to też na naszej kanapie zasiądziesz. Dokładnie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A teraz chcemy Państwu